Hej wszystkim, witajcie witajcie z powrotem na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy zajmować się czymś, co bardzo mnie zaintrygowało, czyli jest to tak zwana dieta karniwora. Mam tutaj komputer z moimi jakimiś info, więc jak sobie tutaj będę zerkał, to wiecie dlaczego. Po prostu mam tutaj jakieś moje informacje, które uważam, że są istotne. Ponieważ jakiś czas temu na Reelsach, na Instagramie wyskoczyła mi pewna kobieta, pewna dziewczyna. Nie jestem pewien, ile ona ma lat. Tworzy ona content właśnie o diecie karniwora lub co jest lepiej znane aktualnie, mam wrażenie, jako dieta lwa. I jest to dla mnie dodatkowo ciekawy temat, ponieważ ja od prawie 4 lat jestem wegetarianinem, więc nie jem takiego mięsa, nie jem, wiecie, drobiu, wołowiny, żadnych takich rzeczy, nie jem owoców morza. Wszystko, co jakkolwiek się zalicza pod zwierzę, nie jem ryb, nic takiego. A w szczególności nie jem rzeczy typu jakieś wywary z kości i tak dalej, więc to jest totalnie inna strona spektrum diety w porównaniu jakby dla mnie. Jest to coś zupełnie innego, zupełnie obcego. Ja nigdy też nie byłem jakimś ogromnym fanem mięsa. Wiadomo, że jadłem, ale nie było to na taką skalę, myślę, jak zazwyczaj sobie wiele osób wyobraża, że po prostu się je, lub jak wiele osób ma w zwyczaju. Chciałbym też powiedzieć, zanim w ogóle przejdziemy do filmiku, że przede wszystkim nie jest to jakby w żaden sposób hejt na żadną z tych osób, która tutaj będzie w tym filmiku, ani żadną z osób, które stosują dietę lwa, bo wyznaję taką zasadę, że po prostu, żeby nie patrzeć się ludziom w talerz i tego nie oceniać, tak długo jak nie jest to coś, jak nie jedzą takich rzeczy, które powiedzmy jakoś zagrażają ich zdrowiu i tak dalej, więc raczej jest to po prostu taka moja reakcja. Ja też jako wegetarianin po prostu wiem, jakie to jest denerwujące, jak ktoś ci wypomina, co jesz, czego nie jesz. Zapraszam po prostu do oglądania. A więc tak, zacznijmy sobie od tego, żebyśmy w ogóle się dowiedzieli, co to jest dieta karniwora. Ja sobie tutaj wezmę mój komputer, żebym mógł wam przeczytać. W opisie zostawię link do tej strony, z której tutaj biorę informacje. I jeśli ktoś, kto to ogląda, był kiedyś na takiej diecie lub jest aktualnie, to nie wiem, może się podzielić w komentarzu jakimiś swoimi przemyśleniami. A więc dieta karniwora jest znana jako dieta mięsożercy. Bardzo restrykcyjny sposób odżywiania, który polega na jedzeniu wyłącznie produktów pochodzenia zwierzęcego. Mięsa, ryb, owoców morza, jaj i w ograniczonych ilościach nabiału. Według jej autora, doktora Shona Bakera, dieta karniwora ma być nie tylko świetnym sposobem na odchudzanie, lecz także przyczyniać się do poprawy samopoczucia, regulować gospodarkę cukrową, a nawet niwelować zaburzenia lękowe i stany depresyjne. Tutaj już bym chciał powiedzieć, że what the hell, ponieważ stany depresyjne to się raczej nie wywodzi z tego, co jemy. Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega dieta karniwora i czy rzeczywiście może być antidotum w walce z epidemią otyłości. Zobaczmy w takim razie. Menu zakłada spożywanie dozwolonych produktów, którymi są wszystkie rodzaje mięs, drób, wołowina, wieprzowina, dziczyzna, jagnięcina, cielęcina, smalec, łój, masło, ghee, sery żółte i pleśniowe, ryby chude i tłuste, owoce morza, jaja, nabiał w ograniczonych ilościach, z uwagi na obecność cukru mlecznego, czyli mleko, kefir, maślanka, jogurt. Będąc na diecie karniwora, można pić jedynie wodę lub wywar z kości. Niedozwolone są natomiast kawa i herbata, a także soki i napoje. Wykluczone są następujące produkty: owoce, warzywa, grzyby, produkty zbożowe, pestki, orzechy, masło orzechowe, warzywa strączkowe, oleje roślinne, słodycze, cukier, syropy cukrowe, miód.
Czyli jest to taka bardzo, bardzo restrykcyjna dieta. Bym powiedział, że tak jak mamy, tu jest weganizm, tutaj powiedzmy jest wegetarianizm, to tutaj jest, tu jest dieta lwa. Bardzo, bardzo mocne, bardzo mocno to brzmi. Takie restrykcyjne diety i jak ktoś się tego faktycznie trzyma, to ja to podziwiam, ponieważ to musi być bardzo skomplikowane, żeby w czymś takim po prostu uczestniczyć i na przykład spotykać się ze swoimi znajomymi, normalnie funkcjonować jakoś, wiecie o co chodzi. Według autora ten sposób odżywiania miał regulować poziom cukru, przeciwdziałać cukrzycy i otyłości. Tutaj też są wspomniane jeszcze raz te stany zapalne i stany depresyjne. Co ważne, żadna z tych obietnic nie została potwierdzona naukowo. Do dziś brakuje wiarygodnych dowodów potwierdzających skuteczność diety karniwora. Okej. Choć sugerowane efekty mogą wydawać się kuszące, trzeba liczyć się z wysokim ryzykiem efektu jojo. Ponadto dieta może doprowadzić do niedoboru niezbędnych dla zachowania zdrowia witamin, składników mineralnych oraz błonnika pokarmowego. Tutaj jest napisane również, że jest to ryzykowna dieta dla naszego zdrowia. Więc zobaczmy sobie teraz, jakie ryzyko może ona nieść. Pierwszy tutaj, co jest napisane, jest niedobór węglowodanów, co oczywiście nikogo chyba nie zaskakuje, jak się je mięso tylko i takie odzwierzęce produkty. Węglowodany to jeden z 3 podstawowych makroskładników, które są niezbędne w naszej diecie. One stanowią źródło energii dla mózgu oraz pracujących mięśni. Także biorą udział w utlenianiu kwasów tłuszczowych, co jest ważne. Ich niedobór w diecie prowadzi do uczucia zmęczenia, bólów głowy, senności i ogólnego, gorszego samopoczucia. Kolejny niedobór, który tutaj jest wypisany, to niedobór błonnika pokarmowego. Odpowiednia podaż błonnika w diecie znacząco minimalizuje ryzyko rozwoju nowotworu jelita grubego, co więcej wpływa korzystnie na regulowanie poziomu cukru i cholesterolu we krwi. Jego źródłem w diecie są warzywa, owoce, nasiona strączkowe, produkty zbożowe, orzechy, nasiona i pestki, czyli to, co wszystko było wypisane, że jest zakazane. Niedobór antyoksydantów to jest przyspieszenie procesu starzenia i zwiększenie ryzyka wystąpienia nowotworów, co brzmi naprawdę poważnie. Niedobór witamin i minerałów. Zobaczcie, że to jest kolejny niedobór, co jest jakby... Wszystko da się suplementować. To też wiem od tego, jak moi znajomi są na diecie wegańskiej, na diecie wegetariańskiej też można suplementować różne rzeczy. Do każdej takiej restrykcyjnej diety trzeba podchodzić z głową po prostu. Oczywiście ja też bym chciał wspomnieć, że ja nie mam żadnego wykształcenia takiego dietetycznego, raczej to jest coś takiego po prostu, czym ja się interesuję. Odżywianie to jest, ja sobie trochę o tym czytam, trochę o tym oglądam, ale nie mam takiego, powiedzmy, wykształcenia, powiedzmy, na przykład medycznego, jako dietetyk, więc też nie mogę dać jakiejś takiej swojej opinii poza tą, którą zdobywam jakoś z internetu, z takich źródeł, ponieważ no po prostu nie jest to, powiedzmy, taka moja dyscyplina zawodowa. Tak czy siak tutaj wypisane witaminy to jest witamina B9, B2, C, D, K oraz jeszcze z minerałów magnez i potas. Tutaj jeszcze znalazłem taką informację, że ponieważ witamina B9 to jest kwas foliowy, on znajduje się w na przykład żółtkach, w serach żółtych, jajach i wątrobie. Ale foliany są, z tego co tutaj wynika, są wrażliwe na wysoką temperaturę, więc po obróbce termicznej może być z tym problem. Ważne jest, że tutaj też te niedobory w witaminach w szczególności wynikają, nie są po prostu jakby z założenia, że jesteś na diecie karniwora, na diecie lwa, to na pewno masz niedobory tych substancji, ponieważ to zależy od kompozycji diety, ponieważ tak jak tutaj jest napisane, witamina D jest obecna w tłustych rybach morskich i owocach morza, więc no jeśli w diecie karniwora jest, powiedzmy,
uczestniczy też te składniki, to wiadomo, że powiedzmy niedobór witaminy D będzie zminimalizowany. To wszystko, te wszystkie niedobory, o których sobie tutaj wspomnieliśmy, wynikają z kompozycji diety, z tego, jakie ktoś ma podejście, co jest bardzo ciekawe, ponieważ każdy ma dość indywidualne podejście do diet i po prostu każda dieta może prowadzić do niedoborów. Warto pamiętać o tym, że każdy trochę inaczej będzie reagował na dietę. Tak, ponieważ każdy organizm jest inny. I po prostu będziemy inaczej reagowali na różne sposoby odżywiania się, więc to jest coś takiego dość... To jest bardzo obszerny temat po prostu diety. Ale teraz przejdźmy już do reakcji. Mojej reakcji na Reelsy. Ponieważ mam kilka zapisanych, do których chciałbym jakoś się odnieść w tym filmiku. Ja je tutaj wam wstawię. Dzisiaj jest 1200 dzień, od kiedy ostatni raz zjadłam warzywo. Co jem w ciągu dnia? To jest antrykot wołowy, który jest całkowicie zamrożony. W ten sposób robię swoje antrykoty. Wsadzam je całkowicie zamrożone do airfryera, czasami go myję i wstawiam je na 8 minut z każdej strony. Tak wygląda po 8 minutach, a tak wygląda po 16 minutach, gdy już jest całkowicie zrobiony. Na talerzu czeka już kawałek tłuszczu, bo nie chciałam, żeby tłuszcz się spalił, więc odkleiłam go wcześniej. Tak wygląda pyszny, tłuściutki, to moje dzisiejsze śniadanie. Na lunch stek numer 2, antrykot robiony w dokładnie taki sam sposób. I na kolację antrykot numer 3 robiony z airfryera odzamrożonego i tutaj jem go sobie pokrojonego na tarasie. Chciałbym powiedzieć, że moje reakcje na to są ze względu na to, że jestem nieprzyzwyczajony do czegoś takiego, więc to jakby ja bym nigdy się nie zdecydował na taką dietę. Tak. Nigdy bym nie był w stanie na przykład właśnie zjeść takiego antrykotu jeszcze z kawałkiem tłuszczu z boku, ponieważ jest to po prostu dla mnie... To jest coś, co dla mnie osobiście nie jest jakieś... zachwycające. Kolejny filmik pochodzi z innego profilu i tutaj zobaczmy, co się dzieje. Jajecznica z 40 jajek. Przez ostatnie 30 dni byłem na diecie lwa, co oznacza, że jadłem tylko mięso przeżuwaczy. I naprawdę bardzo, ale to bardzo, stęskniłem się za jajkami. Te 40 jajek waży dokładnie tyle, a tak wyglądają makroskładniki tego posiłku. Sprawdźmy. Okej, chciałbym zapauzować, że nie wiem jakby, no ten twórca wstawił to makro i czy makro wyglądało źle? No powiedzmy, że nie, no bo było wysoko białkowe, ale i tak dalej, ale kurczę, 40 jajek, 2 kilo? The fuck? Jak gładko to pójdzie. On to jadł 28 minut, co jest dla mnie w ogóle szalone, bo jakby ja 40 jajek, w sensie takich w takiej formie, w takiej surowej powiedzmy, że po prostu nie są one powiedzmy składnikiem, nie wiem, czegoś, jakiegoś wypieku i tak dalej. Może zjadłem przez ostatnie kilka lat. A on to zjadł w 28 minut. To brzmi głupio, ale ja to podziwiam tak szczerze, bo ja bym nie był w stanie. Kolejny filmik. Lody na diecie lwa. Czy śmietana jest, skoro to jest produkt mleczny?
w sensie nabiał, w sensie lody. Taka śmietana po prostu zamrożona już by była lodami chyba na diecie lwa, ale zobaczmy, co tutaj się dzieje. Bo ludzie piszą, to jest obrzydliwe, to już jest nienormalne. Myślałam, że to będzie dla psa. Co to jest? Diecie lwa, nic prostszego. Bierzemy kości szpikowe, takie jak tutaj, blacha, kładziemy papier na blachę, kładziemy kości na papier i wsadzamy to wszystko do piekarnika na 180 stopni i 20 minut. Po 20 minutach wszystko jest gotowe, tak wyglądają te kości i to, co tam wypłynęło, to jest tłuszcz, który może być użyty do smażenia. Wsadzam kości do lodówki i zostawiam je na kilka godzin. Wyjmuję to i te kości są trochę przymrożone, a ten szpik smakuje jak śmietana. Szpik to w 80% tłuszcz, co znaczy, że w tym momencie jem bardzo dużo nasyconego tłuszczu oraz cholesterolu. Jakoś nie udało mi się zwiększyć cholesterolu mimo 4 lat na tej diecie i jedzenia kilogramu mięsa dziennie, ale w ten sposób mówię do widzenia chorobom serca, do widzenia rakowi i do widzenia demencji. Jest udowodniona negatywna relacja między tymi chorobami a wysokim cholesterolem, przynajmniej według doktora Paula Saladino. Dr Chaffee zauważa, że korelacja między cukrzycą a chorobami krążenia jest dużo wyższa niż między wysokim cholesterolem a chorobami krążenia. To wideo nie jest poradą medyczną. Jestem w szoku. Jestem naprawdę zaskoczony. Szczerze nie mam słów trochę. Nie wiem, wiecie co? Ktoś już tutaj napisał, że właśnie dieta lwa to dieta ekstremalna i wcale nie polega na tym, że je się tylko i wyłącznie mięso, to jest jakaś skrajność. Bo to jak czytaliśmy w tamtym artykule, można jeść więcej rzeczy. Można jeść nabiał, więc no jakby lody, jakby wiadomo, że chodzi o wykluczenie cukrów, ale na przykład lody, powiedzmy już z samej śmietany, takiej wysokoprocentowej powiedzmy, by wyszły lody po prostu, no ja pierdolę. Plus jakby wysokoprocentowa śmietana jest słodka. Ma słodki posmak, można na spokojnie to ogarnąć bez dodawania cukrów. Ale problem jest taki z tym, co ona mówi o nowotworze właśnie, że wszyscy mogą zachorować na nowotwór, niezależnie od diety. Kolejny filmik. Dieta lwa, dzień 1253. Od 1253 dni nie zjadłam ani jednego warzywa. Jestem na diecie lwa. Zaczęłam dzień od miski mielonej cielęciny i trochę wątróbki jagnięcej. Trochę mi się spaliła. Zrobiłam to przed siłownią. Dzisiaj miałam też badania krwi, które robię regularnie, jak widać. I potem czas na serię steków. To jest stek numer 1 na drugie śniadanie. Wkładam zamrożone steki do airfryera, ponieważ lepiej smakują. Testowałam ostatnio zamrożone versus niezamrożone i te są po prostu dużo bardziej chrupkie. Wszystkie przepisy są w mojej książce kucharskiej w bio. To jest mój drugi stek. Jaka książka kucharska? Czy to jest po prostu wrzuć zamrożony antrykot na 8 minut z jednej, 8 minut z drugiej i to jest przepis? Wiecie co? Crazy. Wszystko to zjadłam chyba przed 14 jeszcze. I trzeci stek, który zjadłam około 16, bo znowu byłam głodna. I czwarty stek, który zjadłam tuż przed koncertem Rasa, na który wczoraj poszłam. To było... Ta książka kucharska ciągle jest dla mnie zastanawiająca, bo ja nie wiem, o co chodzi z książką kucharską w jej wykonaniu. Okej, a zobaczmy kolejny jakiś filmik. Rosół bez żadnych warzyw. Zobacz, co wyszło z tego rosołu. Czyli wywar mięsny. Jak wegetarianie mówią, że robią rosół, czy weganie, że robią rosół i robią z samych warzyw, to ludzie się drą, że to jest wywar z warzyw, więc to jest wywar z mięsa, a nie rosół i ktoś to napisał, to nie jest żaden rosół, tylko wywar wołowy. Nawet nie stało koło rosołu zwykła woda na kościach. I ja z tym się zgadzam, bo to jest ta sama logika, co jest a propos nienawiści do rosołu wegetarian. Który zrobiłam na samych kościach wołowych na diecie lwa. Przynoszę szybkowar Na kościach?
na taras, żeby tutaj spokojnie zeszło z niego ciśnienie. Nie można go otworzyć najpierw, więc trzeba czekać kilkanaście minut i jak zejdzie z niego ciśnienie, zajmujemy się przygotowywaniem rosołu do jedzenia, czyli otwieramy go i to, co potem robię, to przynoszę naczynia i oddzielam rosół od kości, kości od mięsa i potem będę oddzielała również tłuszcz od rosołu. Także wyjmuję to całe mięso, jakie jest na miskę, wyjmuję kości na osobny talerz i potem z kości będę również wyjmowała szpik. Także w ten sposób to robię. Potem to mięso biorę na patelnię i smażę to na patelni, żeby było chrupiące, a z kości wyjmuję ten szpik i szpik jem potem osobno. Rosół dodaję do słoików i słoiki się wekują i potem czeka to wszystko w mojej lodówce do zjedzenia. Tak wyglądają te produkty po wyjęciu ich z rosołku. A ty w jaki sposób robisz rosół? Czy spróbowałabyś tego przepisu? Nie, i wygląda jak wywar mięsny. Okej. Teraz uwaga, bo to mi się wydaje, że jest ekstremalne. To jest filmik, który... czekajcie. Okej, nagrywa mi się dźwięk ciągle. To jest filmik, który spowodował, że ja uznałem, że chcę nagrać... To jest filmik, który spowodował, że ja chciałem nagrać ten odcinek, ponieważ jest, uwaga, POV, zdajesz sobie sprawę, że warzywa są niezdrowe. Zdajesz sobie sprawę, że warzywa są niezdrowe. Śniadanie, kotleciki jagnięce, lunch, kotleciki jagnięce, kolacja, kotleciki jagnięce, kubek rosołu, codziennie przez cały rok. Nie. Dzień na diecie Lwa. Zobaczmy. Dzisiaj jest mój 1077 dzień na diecie Lwa. Chodź ze mną, a pokażę Ci, co jem w ciągu dnia. Na śniadanie zjadłam mieloną cielęcinę. Cielęcina to jedyne mięso mielone, jakie jem. Jest dosyć tłuste, więc nie używam żadnego dodatkowego. To, według mnie to w tym miejscu jest za dużo, ponieważ jakby można na diecie Lwa jeść, można jeść różne rodzaje mięsa i to nie musi być aż tak chyba. To jest bardzo, bardzo dużo dla mnie. Zobaczmy dalej. Dzisiaj jest mój 1198 dzień na diecie Lwa. Co jem w ciągu dnia, jak jestem chora? Zaczynamy od mielonej cielęciny na śniadanie, cała miska. Potem stek krojony z miski, żeby wygodnie mi się jadło. Potem kolejna miska cielęciny i chopsy, których zapomniałam nagrać, bo dostałam migrenę. Oprócz tego jakieś 15 kubków rosołu. I znienawidzicie mnie za to, ale również bardzo duże ilości witaminy C albo chodzę na kroplówki z witaminą C. Komentarz. Wyleczyłaś migrenę i nagle dostałaś migrenę. Ona mówiła w jakimś filmiku, że wyleczyła to. Ja nie jestem pewien, czy ja nie mam tego filmiku zapisanego gdzieś, bo chyba na niego jeszcze nie reagowałem, ale on gdzieś dalej jest. A jeśli reagowałem, to zapomniałem. Tak czy siak, ona coś mówiła, że właśnie zlikwidowała sobie migrenę o tam 90%. Dostałem migrenę, okej. No ale dobra, no przy chorobie, no może się zdarzyć. Dobra, wracamy do tego twórcy od tego, co jadł tą jajecznicę 2-kilogramową. Dieta Lwa, dzień 10, a na mój pierwszy i ostatni posiłek dzisiaj przypada kilogram Pierwszy i który? Pierwszy i ostatni? steka wołowego z antrykotu. Formę sosu pełni dzisiaj łój wołowy wymieszany Fuj! Przepraszam, ale po prostu już się we mnie zagotowało, jak usłyszałem ten łój wołowy. O mój Boże. z solą i wszystkimi sosami, które stek wypuścił na patelni, a makroskładniki tego posiłku wyglądają tak. Jedzmy to!
czym wiecie, jakie to jest dla mnie dziwne, jak ja to widzę, bo jakby moi znajomi jedzą mięso, mam bardzo dużo znajomych, którzy jedzą normalnie mięso, ale nikt nie je w tak ekstremalny sposób. I zobaczmy sobie z powrotem naszego pana od jajecznicy, naszego twórcę od jajecznicy, który to był w ogóle, chyba to było wyzwanie w jego przypadku, ta dieta lwa, ponieważ z tego co zrozumiałem, on to robił przez 30 dni. Ale generalnie i tak jest na diecie takiej keto, chyba. I wysoko takiej, wiecie, mięsnej i tak dalej. Zobaczmy dieta lwa, dzień 6. Kolejny dzień Lion Diet, a na dzisiejszy pierwszy, lecz nie ostatni posiłek dzisiaj przypada przepyszny wywar, do którego przygotowania użyłem tylko i wyłącznie mięsa przeżuwaczy, a także 300 gramów przepysznego szpondru wołowego, czyli po prostu żebra krowy. Za to na posiłek numer 2 udałem się do miejsca Japrak koło Millennium Hall w Rzeszowie, gdzie zamówiłem 6 żeberek cielęcych prosto z grilla, no i makroskładniki dzisiejszego dnia wyglądały mniej więcej tak. Mamy to. On je bardzo mało kalorii, jak na to, że jest dorosłym facetem. Trochę, wiecie, trochę takie niepokojące, jak ktoś je 1600 kilokalorii, będąc dorosłą osobą, dorosłym mężczyzną. I no nie wiem, no jest to trochę coś dziwnego, tym bardziej, że mi się wydaje, że on dość, jakby patrząc na jego profil, wydaje mi się, że on jakby ćwiczy i siłownia i tak dalej. To było dla mnie za dużo. Ja teraz pójdę zjeść sobie jakąś sałatkę, a tak naprawdę to chciałem powiedzieć, że to był szalony odcinek dla mnie do nagrania, bo ja dawno nie widziałem tyle mięsa, jeszcze w takiej formie. Więc mam nadzieję, że moje poświęcenie wam się spodoba. Że to się opłaci, bo to było naprawdę, to było trochę cierpienie mimo wszystko. Aczkolwiek chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Na początku filmiku mówiłem, że ja nie oceniam za to, co kto je. Ale po tym, co przeczytaliśmy sobie a propos diety lwa i po zobaczeniu tego, co jadła ta dziewczyna, ta twórczyni, ona jest na diecie lwa, która jest bardzo restrykcyjna i jeszcze w takiej bardzo restrykcyjnej formie, że na przykład nie je innego mięsa mielonego niż tam jakaś tam, nie pamiętam co to było, cielęcina, wołowina, baranina, coś takiego. No nie brzmi to zdrowo. Słuchajcie, trzymajcie się zdrowo, jedzcie z głową, zaspokajajcie swoje niedobory, suplementujcie swoje niedobory, jeśli jest taka potrzeba. Pamiętajcie, że nie jest to z mojej strony ten filmik, to nie jest żadna porada medyczna, bo ja po prostu, jak mówiłem, ja się na tym tak profesjonalnie nie znam. Ale po prostu uważajcie na to, co jecie, ile jecie. I jedzcie tak, żebyście wy się czuli dobrze sami ze sobą. Dziękuję bardzo za ten odcinek. Jeśli byście chcieli więcej, ponieważ, żeby nie było, na fruktarianizm też bym mógł zareagować, ponieważ to jest inna dieta, która jest dla mnie ekstremalna i jest straszna. Mógłbym zareagować, więc jeśli chcecie więcej, to możecie polubić, możecie skomentować, możecie zasubskrybować, bo właśnie dzięki temu będę wiedział, czy robić więcej takich filmików. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia kolejnym razem. Pa!